Uśmiechnij się i jutro będzie lepiej. Już od pierwszych godzin dnia na słowo uwierz. Cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Pozwólcie, że dzisiejszy materiał zacznę tak mocno nietypowo. Bo chciałbym Wam coś zakomunikować, przekazać. I mówię to naprawdę serio. Tutaj wiecie, że czasami podpuszczam, żartuję, ale nie tym razem. Tym razem na serio. O co chodzi? Chodzi o to, że nie wiem, być może się mylę, ale coś mi się wydaje, że nasz szanowny YouTube wziął się za mnie, chyba za mój kanał i powoli zmierza, żeby mi go zamknąć. Czemu? Pamiętacie, kilka filmików wstecz wyrzucił mój filmik, zablokował, wykasował, bo rzekomo, nie wiem, była jakaś nienawiść, przemoc w tym filmiku i takie tym podobne bzdury. Pomimo, że cytowałem tylko cytaty z Biblii i wstawiłem wypowiedzi księży. Tutaj nie było, w tamtym filmiku nie było ani jednego przekleństwa, ani jednego nawoływania do, nie wiem, jakiejkolwiek przemocy z mojej strony. Były po prostu cytaty, nawet specjalnie zamieściłem z boku jeszcze, gdzie te cytaty można było znaleźć. Wstawiłem wypowiedzi autentyczne księży. Według YouTube'a nawoływałem do przemocy. Okej, dobra, czort, film poszedł, się nie ma. Dzisiaj, moi drodzy, dostałem kolejną wiadomość od YouTube'a. Otóż wyłączyli mi zarabianie na tym kanale. Nie jest to dla mnie jakaś tam specjalna tragedia, bo jak wiecie, prowadzę ten kanał blisko 10 lat i większość z tych lat nie zyskiwałem na tym kanale nawet złamanego grosza. Zacząłem ten kanał inwestując własne pieniądze, prowadziłem ten kanał inwestując własne pieniądze. Potem rzekomo spełniłem warunki YouTube'a, gdzie mogłem zarabiać czy to na reklamach, czy na datkach od Was. I przez, nie wiem, chyba 2-3 lata jakoś tak te zarabianie było włączone. Dzisiaj dostałem wiadomość od YouTube'a, że zarabianie zostało wyłączone na tym kanale. Dlaczego? Bo nie spełniam norm YouTube'owskich. To jest bardzo ciekawe, Wam powiem. A dlaczego? Każdy jeden film, który tutaj wrzucam, wysyłam do weryfikacji do YouTube'a. Jest weryfikacja automatyczna, ja zaznaczam jeszcze dodatkowo weryfikację ręczną. Także każdy jeden film przechodził podwójną weryfikację. Każdy jeden film, który oglądaliście, był weryfikowany podwójnie przez YouTube'a i był akceptowany i dopuszczalny. Po tych latach akceptacji, podwójnej akceptacji przez YouTube'a, nagle YouTube uznał, że moje filmy nie spełniają normy partnerskich do zarabiania, wyobraźcie sobie. Oczywiście napisałem odwołanie, choć tam napisać odwołanie to tak samo jakbym się odwoływał do samego Boga, nie? Taki sam efekt. Mają te odwołanie prawdopodobnie głęboko w dupie i tego zarabiania nie będę miał. I powiem Wam, że nie ma jakiejś tam specjalnej tragedii, bo jakichś tam milionów nie zarabiałem, to były grosze, znaczy grosze, nie grosze, no grosze. Powiem Wam tak, ja nadal będę prowadził ten kanał, nie mam zamiaru
nie wiem, wystraszyć się tego, czy zrezygnować z prowadzenia kanału, mimo że YouTube próbuje mnie tutaj w jakiś sposób zakneblować czy zastraszyć. I tu, szanowny YouTubie, jedynie co możesz mi zamknąć usta, to zrzucić ten kanał. No, podejrzewam, że do tego zmierzacie i to się stanie. Także moi drodzy, jeśli któregoś pięknego dnia przestanie istnieć mój kanał, przestanie wam się wyświetlać, to znaczy, że YouTube przeszedł do trzeciej fazy operacji cenzurowania niewygodnych, co dla niektórych środowisk, mówienia prawdy prosto w twarz. Oczywiście tam dalej, jeśli ktoś będzie miał ochotę, jeśli ktoś będzie miał ochotę, może wpłacać na Supi czy na Patronite'a, nadal jeszcze można, o dziwo. Jeśli ktoś będzie miał ochotę i taką potrzebę, nie wiem, wesprzeć ten kanał, będę bardzo wdzięczny i bardzo to oczywiście docenię, ale jeśli nawet nie, ja to robię dlatego, że nienawidzę właśnie tego sukinsystwa, które się dzieje wokół nas. I bez względu na to, czy ja na tym kanale będę zarabiał jakiekolwiek pieniądze, czy ktoś mnie będzie wspierał ten kanał, czy nie, przez bardzo wiele lat robiłem to bez grosza, inwestowałem swoje własne pieniądze i nadal to będę robił. I nie robię tego dla pieniędzy, po prostu chciałem wam to przekazać, jak działa system, żeby po prostu próbować kogoś uciszyć. Jeśli coś jest niewygodne, to się najpierw wyrzuca filmik, blokuje się zarabianie, mimo że sami akceptowali. Im się nie podoba to, co oni sami zaakceptowali. No to jest niepojęte, ale pal 6. Niech tak będzie, skoro tak sobie postanowili. Kiedyś ktoś bardzo mądry powiedział, że gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele. I coś w tym jest. My tutaj stworzyliśmy taką społeczność, która ma swoje zdanie na dany temat. I bez względu na wszystko, moi drodzy, ja z wami nadal będę, nie mam zamiaru się poddać i będę dalej robił te materiały. Dalej będę obnażał te kłamstwa, te sukinsystwo tej całej pisowskiej, nazwijmy to, elity. I to, czy YouTube, dopóki mi nie zrzuci kanału, całkowicie nie zablokuje, to możecie być pewni, że będę tu z wami cały czas. No cóż, to miejsce jest kompletnie chore, a takich uzależnień międzyludzkich jeszcze w życiu nie widziałam. Pachnie patologią i to nie jest smaczne. No okej, ale koniec użalania się, moi drodzy. Nawiązując do mojego przedostatniego filmiku, według narracji pisowców ten rząd jest tragiczny, beznadziejny, antypolski, a ich rząd był taki wspaniały, cudowny, tyle robił dla kraju. I dzisiaj, moi drodzy, postanowiłem to zweryfikować. No, oczywiście w jakimś minimalnym stopniu, bo nie sposób wszystkiego wymienić, no ale z czasem może tego będzie więcej. I pozwólcie, że będę mówił o tym, co PiS osiągnął i pokazywał materiały, filmiki, między innymi, co zrobiła koalicja przez te 1,5 roku. Według mnie zrobili więcej niż pisowcy przez 8 lat. Mówię więcej dobrego oczywiście. I tak na początek może, bo PiS próbuje wmówić Polkom i Polakom, że teraz za Platformy żyje się gorzej. No a tymczasem wystarczy zajrzeć do danych GUS-u, gdzie pokazują zupełnie coś odwrotnego. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw powyżej 9 pracowników
W 2024 roku wzrosło realnie, czyli już po uwzględnieniu inflacji o 7%, wobec zaledwie 0,5% za 2003 roku za rządów PiS. I to jest, moi drodzy, największy realny wzrost wynagrodzeń od wielu lat. Kolejnie, przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w 2024 roku wzrosła realnie o 10,4% wobec 4,7% za rządów PiS. Kluczowe dla naszych portfeli są wzrosty realne, już po uwzględnieniu inflacji, bo to one pokazują, jak zwiększa się siła nabywcza, czyli ile więcej możemy kupić za tą samą kwotę. To teraz uporajmy się z tymi kłamstwami polityków PiS. Po pierwsze, przeładunki w polskich portach wzrosły o prawie 500 000 ton w pierwszym kwartale rok do roku. Po drugie, budujemy terminal kontenerowy w Świnoujściu. Przez pierwszy rok zrobiliśmy więcej niż poprzednia władza przez 8 lat. Mamy decyzję lokalizacyjną, decyzję środowiskową, ogłosiliśmy przetargi na dokumentację techniczną. Jeszcze w tym roku wbijemy łopatę pod budowę drogi technicznej. Żadna niemiecka organizacja nie zatrzyma tej inwestycji. Po trzecie, w ubiegłym roku polskie porty odnotowały rekordowe zyski na poziomie ponad 550 milionów złotych. To o 26% więcej niż w 2023. Po czwarte, w 2024 roku w polskich portach przeładowano rekordową liczbę kontenerów – 3 300 000 TEU. I po piąte, w ubiegłym roku w polskich portach naliczono 56 miliardów złotych z tytułu ceł, VAT-u i akcyzy. To ponad 1 miliard złotych więcej niż rok wcześniej. PiS-owcy bardzo grzmią, że rząd Tuska tak strasznie, tak bardzo zadłuża nasz kraj, no bardziej niż oni. Ale czy to jest, taka jest rzeczywistość? No, wystarczy troszeczkę matematyki, troszkę pogłówkować. No, nie oczekuję tego od pisowców, no ale to może za nich to zrobię. Jak PiS przejmował władzę w 2015 roku, to dług publiczny Polski wynosił 770 miliardów. I ten dług powstał w latach 1991-2015. Jak PiS zdawał władzę w 2023 roku, to dług publiczny wynosił 1 640 miliardów złotych. I ten dług zwiększył się przez 8 lat rządów PiS, czyli w 8 lat PiS zadłużył Polskę bardziej niż wszystkie rządy łącznie od 1991 roku. Od taki wielki kolejny sukces PiS-u. A tak na koniec, żeby łatwiej to było ogarnąć, to wystarczy wziąć kalkulatorek i wbić 1 640 miliardów minus 770 miliardów, to się równa 870 miliardów złotych. Czyli ten kochany PiS, ten super rząd PiS w 8 lat zadłużył Polskę na 870 miliardów złotych. No, tylko pogratulować tym rekinom biznesu. PiS-owcy też grzmią, że rząd Tuska zadłużył nasz kraj na 121 miliardów złotych w ciągu 4 miesięcy. I że to więcej niż przez cały 23 rok rządów PiS. No, brzmi to strasznie, prawda? Ale to po prostu taka typowa pisowska manipulacja bez kontekstów. Bo o tym zadłużeniu, no, trzeba troszeczkę więcej wiedzieć, żeby się na ten temat wypowiedzieć. Po pierwsze, budżet na 2024 rok to nie projekt Tuska,
tylko PiS-u. Ustawę budżetową na ten rok przygotował rząd Morawieckiego. Tusk przejął władzę w grudniu 2023 roku, więc wykonuje budżet po PiS-ie. Co więcej, musiał go nowelizować, bo PiS poupychał część wydatków poza budżet, na przykład w funduszach takich jak PFR, BGK czy Fundusz Solidarności. I to można sprawdzić na przykład na stronach many.pl. Druga sprawa. Tusk czy rząd Tuska nie zadłuża, tylko pokazuje prawdę. Czemu? Bo 121 miliardów to nie jest żaden nowy dług, tylko przeniesione wcześniej zobowiązania PiS-u z funduszu poza kontrolą parlamentu do budżetu zgodnie z prawem Unii Europejskiej. To tak jakby, nie wiem, po 8 latach sprzątania piwnicy ktoś ci zarzucił, że masz bałagan, bo go w końcu pokazałeś. Trzecia sprawa. Sam dług tak naprawdę nic nie mówi, bo trzeba patrzeć na procent PKB. Polska gospodarka jest dzisiaj większa niż w 2015 roku. To normalne, że przy większym PKB mamy większy nominalny dług. Wskaźniki zadłużenia jako procent PKB pod rządami PiS były gorsze niż dzisiaj, mimo że chowali wydatki poza budżetem. I to można sprawdzić na stronach Eurostatu, Ministerstwa Finansów czy NIK-u. Dane są dostępne i publiczne. I inna sprawa, o której PiS nie mówi. PiS w samym między 2020 a 2022 zadłużył nasz kraj o ponad 600 miliardów złotych, ale nikt wtedy nie rzucał, nie wiem, zdjęć Kaczyńskiego z miną przedszkolaka z napisem rekord, nie? I tak naprawdę, jeśli, nie wiem, ktoś chce naprawdę sprawdzić, kto i kiedy zwiększał dług, wystarczy sprawdzić, nie wiem, w Google, Eurostat, Ministerstwo Finansów, albo po prostu zapytać AI. No, obojętnie, no, źródeł jest całe mnóstwo, nie tylko Telewizja Republika. Bo tak naprawdę polityka to nie konkurs na, nie wiem, dramatyczne czcionki, zdjęcia z pochylonymi głowami i dramatyczne teksty. To wszystko to jest matematyka, to są rubryki, to wszystko jest do sprawdzenia i po prostu no, każdy myślący człowiek nie da się nabrać na jakieś dramatyczne teksty, czy nie wiem, kretyńskie memy. Zielony Ład, który wymyślono w Brukseli, wymyśliły go elity przy szampanie, pijąc sobie winko. Zielony Ład tyle jest wart. Szansę, jaką stwarza Europejski Zielony Ład. Polskie rolnictwo to nasz narodowy skarb, ale też i ważna część rolnictwa europejskiego. Chrońmy ten skarb i rozwijajmy go razem, dla nas i dla naszych dzieci. Polskim rolnikom w tym wielkim wspólnym zadaniu. Szczęść Boże! Moi drodzy, głośne o PCK, ale że Tusk oddaje lotniska Niemcom, że zarzyna polski lot. No to troszkę faktów. Pamiętacie te kłamstwa pisowskie o upadku lotu? Okazuje się, że rząd Tuska właśnie za tej kadencji tworzy potężne polskie linie lotnicze z super nowoczesną flotą. Umowa już została podpisana. LOT kupuje 40 nowych samolotów Airbus A220 z opcją zakupu kolejnych 44. To jest największa w historii inwestycja polskiego narodowego przewoźnika. Można powiedzieć, że
budują lidera transportu lotniczego w Europie. No ale oczywiście to całe prawactwo nie może znieść, że głoszone przez PiS i ich media zwijanie Polski to jest po prostu kolejna zakłamana propaganda. Wyją jak suki w rui, bo Polska ma największy przyrost PKB w Europie. Wyją, bo będzie budowane CPK, będzie budowane, a nie przez 8 lat pilnowanie łąki za miliony. Wyją, bo rząd będzie realizował inwestycje w elektrownię atomową. Ich wizja upadku Polski jest po prostu fatamorganą, taką pożywką dla tępego plebsu. Nie mogą tego przeżyć i żółć, nienawiść zalewa im mózgi. No ale to są tacy właśnie pisowscy patrioci. Zakłady Hipolita Cegielskiego, legenda Poznania i Wielkopolski. Fenomenalna firma, która super dba o przemysł zbrojeniowy, chociażby nitując korpusy czołgów Abrams. 23 rok. Strata spółki minus 90 milionów złotych. Listopad 2023 roku. Brak dla 400 pracowników czego? Środków na pensję. Teraz plan naprawczy. Ta firma przetrwała dzięki rządowi pana premiera Tuska. I zwracam się z zapytaniem i z apelem, kiedy aportem zostaną przeprowadzone do spółki nieruchomości. Jeżeli chodzi o inny aspekt, poznański węzeł kolejowy, drugi co do wielkości w kraju. Przez 8 lat nie byliście w stanie nawet określić, ile ma być peronów przelotowych. Mówiliście, że Poznań Główny ma być zniknąć do jakiejś innej, nie wiadomo jakiej dalszej lokalizacji. Teraz od pół roku jest on projektowany. Więc proszę was, spójrzcie w lustro, a tam naprawdę ujrzycie prawdę. Dziękuję. Moi drodzy, tych faktów mam dużo i pewnie w dzisiejszym materiale wszystkiego nie zmienię, ale jeszcze kilka wam podam. Nie wiem, czy wiecie, że to na szczęście już było. Były właściciel baru z kebabem, Maciej Szota, to jest kumpel Patryka Jakiego. Został prezesem, za czasów PiS-u oczywiście, został prezesem spółki zależnej od Orlenu. Ogłosił on sobie przetarg na 190 milionów, w którym wygrywa spółeczka budowlana powiązana z byłym największym udziałowcem TV Republika, Dariuszem Szymańskim. Byłym, ponieważ łaskawca odsprzedał swoje udziały, skupując w tym samym czasie akcje spółki, która wygrała przetarg. Takie malutkie powiązania. Jak wiecie, spółka Rafako upada. A wiecie, kto jej jest największym dłużnikiem? Otóż ojciec inwestor Tadzio Rydzyk i jego fundacja. Sąd wydał nakaz zapłaty i Lux Veritas musi oddać Rafako bagatela drobne 25,5 miliona złotych. Oczywiście ten kontrakt był podpisany za rządów PiS-mafii. Kolejnym smaczkiem ponad milion, nie złotych, ponad $1 milion wydała grupa Lotos za czasów Obajtka na własny projekt samochodu elektrycznego. Projekt rozpoczęty jesienią 2016 roku przez ówczesnego prezesa koncernu Marcina Jastrzębskiego, kumpla Adama Hoffmana. No, zakończony, jakżeby inaczej, kompletną klapą. Polskiego elektryka nie ma, $1 milion też oczywiście nie ma. Może jeszcze dodam takie drobną sumę, którą PiS zmarnotrawił, po prostu zmarnotrawił. I to jest to, co już wiadomo oficjalnie. Słynna Ostrołęka, 1,5 miliarda złotych, TVP 6 miliardów złotych w sumie, Skoki 4 miliardy 336 milionów, Getback 2,5 miliarda. 2,5 miliarda, Gliński 500 milionów, Szumowski 370 milionów, Ziobro, czyli słynny Fundusz Sprawiedliwości 280 milionów, Toruń, czyli
ojciec Tadeusz Inwestor 165 milionów, Sasin słynne 70 milionów, KNF 40 milionów, razem 15 miliardów 761 milionów złotych poszło w piach, no, a raczej do pisowskich kieszeni. No ja bym poprosił pana z Telewizji Republika, żeby nie wprowadzać ludzi w błąd, żeby nie dezinformować, jeżeli chodzi o kwestie, które dzisiaj są przedmiotem zainteresowania wszystkich Polaków. My dzisiaj, to jest decyzja tego rządu, decyzja ministra obrony narodowej, mamy najwyższy budżet na obronność w historii, 187 miliardów złotych. O 50 miliardów złotych budżet wyższy niż w roku 2023 za rządu pana ministra Błaszczaka. To nie jest 10 tysięcy ochotników, tylko około 40 tysięcy ludzi skorzystało z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Nie 10 tysięcy, 40 tysięcy. Ja bym chciał, żeby pan jednak weryfikował dane, albo przynajmniej wtedy, kiedy zadaje pan pytania, no ujmował w tym fakty. Fakty to są fakty. Nie są takie albo inne, to są po prostu fakty. Jeżeli chodzi o kontrakty z Amerykanami, to dzięki decyzji właśnie pana ministra, jeżeli chodzi o kontrakt na Apache, to ten rząd podpisał kontrakt na Apache. Dlaczego ten kontrakt został podpisany 4 miesiące później? Dlatego, że wynegocjowano offset. I negocjował offset pan minister Bejda. Dzięki temu $500 miliarda trafi do 2 zakładów zbrojeniowych, czyli w Łodzi i w Dęblinie. Dzięki temu Polska będzie miała swoje zdolności w tym zakresie. Kupić jest łatwo, ale dobrze kupić nie jest tak łatwo. Można kupić tak, jak kupiło się samoloty FA-50, do których do dzisiaj nie możemy uzyskać rakiet, bo minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak, kupił samoloty szkolno-bojowe, tylko z pewnym defektem, bo one nie są bojowe, bo nie można kupić do nich rakiet, nie są już produkowane. Dzisiaj rząd dwoi się i troi, żeby kupić uzbrojenie do tego typu samolotu. Więc trzeba wydawać mądrze i doceniać też to, co robią wszyscy, bo te 187 miliardów to są wydatki każdego Polaka. To Polacy składają się na ten budżet i trzeba im z tego tytułu po prostu podziękować. Okej, powoli będę kończył. Tego mam jeszcze sporo. Pozwólcie, że to też rozbiję na części, żeby nie robić takiego tasiemca. Ale na koniec chciałbym odpowiedzieć na pytania często zadawane przez pisowców, co takiego rząd Tuska zrobił dla Polski, dla Polaków, bo oni nic kompletnie nie widzą, co zrobił. No to posłuchajcie, moi drodzy, co przez te 1,5 roku, czy no niespełna 2 lata zrobił rząd Tuska i porównajcie to z osiągnięciami pisowców. A więc tak, pieniądze z KPO, in vitro, babciowe, podwyżki dla nauczycieli, podwyżki dla strefy budżetowej, podwyżki dla pracowników socjalnych, inflacja w dół, płace realnie w górę, PKB rośnie, przywrócenie finansowania telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży, 800+, bo PiS tam miał 500+. Obniżenie VAT dla sektora beauty do 8%, brak obowiązkowych zadań domowych w szkołach podstawowych, waloryzacja emerytur, uszczelnienie zapory na granicy polsko-białoruskiej, ocena z religii wykreślona ze świadectw szkolnych, religia w szkołach tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji religii, zamrożone ceny gazu w 2024 dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie cen z 2003 roku. Ministerstwo Przemysłu z siedzibą na Śląsku. Mikołaj Pawlak odwołany z funkcji Rzecznika Praw Dziecka. Ten Pawlak, który kiedyś podpalił swojego brata. Język śląski uznany za język regionalny. Wszyscy żołnierze niesłusznie zwolnieni po 2015 roku otrzymali możliwość powrotu do służby. Realizacja polityki antyprzemocowej. Podwyżka zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tysięcy. Budowa Tarczy Wschód. Podwyżka kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 zł do 1000. Przywrócenie polskiej bandery, nie mylić z tą banderą, pociąg Polska, Chorwacja, budowa farmy wiatrowej Baltic 2, pociąg Szczecin-Warszawa, program Moje Zdrowie, nowe czołgi K2,
Dostawa śmigłowców uderzeniowych AH-64 Apache z offsetem, bo Błaszczak kupował bez offsetu. Umowa na dostawę 24 radarów dalekiego zasięgu P-18PL. Mało? Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że to żadnego pisowca nie przekona. Ale mam to gdzieś, po prostu robię swoje i tak powiedziałem, nikt mi ust nie zamknie, no chyba że zamkną mi kanał, no to na to nie mam wpływu. Także moi drodzy, na dzisiaj to tyle i tak jak wam powiedziałem, mimo że tu YouTube rzuca mi kłody pod nogi, ale mam to gdzieś, mimo że uciął mi zarabianie, także na reklam nie musicie oglądać reklam, jeśli się wam pojawią, bo nic z tych reklam nie mam kompletnie. Jeśli będziecie uważać, że chcecie wesprzeć mój kanał, śmiało możecie przez Supi czy na konto, jak uważacie, ale to nie jest żaden, ja to robię po prostu, od zawsze robiłem i zawsze będę robił to z pasji. Poświęcam swój czas, pieniądze, bo no nie ukrywajmy, też nie ma nic za darmo, programy, nie programy, to z nieba nie spada. Ale tak jak powiedziałem, robiłem to od początku z pasji i będę dalej to robił z pasji, także zawsze będę z wami. Na dzisiaj to tyle, moi kochani. Jutro dalszą część tego odkłamywania tej pisowskiej, tępej propagandy zrobię kolejną część. A dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki i do zobaczenia jutro. Jutro wolne, mam więcej czasu, pewnie zrobię jakiś materiał. Trzymajcie się, cześć. Ja jestem Karol, Karol Nawrotki. Mam kilka mieszkań, w nich spędzam nocki. Że byłem cwany, mi się zdawało, a teraz kurwa to się wydało. Na razie mi znaleźli mieszkania 2 i 200 nocy w apartamencie do bunga bunga. Tylko nie wiedzą, chuja się znają, z kim ja tam wtedy, czy z panem, czy z panią. Na moim miejscu każdy by się zdradził, ale jam Karol, obym se poradził. I choć decyzją jestem prezesa, to mam swojego szarego dresa. Ja wam pomogę, wszystko ogarnę, dziewczynami z Rosji wypełnię saunę. Ja mam kontakty międzynarodowe, a moje ziomki łyso mają głowę. Ja mam kontakty międzynarodowe, a moje ziomki łyso mają głowę. Ja jestem Karol i na fotel prezydenta zagiąłem parol. Będę satrapą, będę pacynką, będę Alfonsem, będę dziewczynką. Tylko mi pozwólcie, tylko się nie bójcie, mam doświadczenie z IPN-u. W muzeum też zajebałem wielu, bym szefem BBN-u. Będzie Macierewicz i kilku Rusków doślą mi z GR-u. Ja jestem Karol.